Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękuję bardzo wszystkim za subskrybowanie naszego kanału, do czego oczywiście serdecznie namawiamy, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami, abyście mogli śledzić postępy w tworzeniu naszego muzeum. Dziękujemy za komentarze dla tych, którzy oczywiście chcą nas wspomóc dobrym słowem, bo przecież to jest też bardzo ważne, bo projekt jest duży. No i oczywiście tym, którzy wspomagają nas poprzez zrzutkę. Jeżeli ktoś chciałby to uczynić i wspomóc nas również w ten sposób, to oczywiście film ten możecie znaleźć pod tym filmem oczywiście link, jak również na naszej stronie internetowej vehikum-czasu.com. Tam wszelkie informacje o naszej zrzutce są również dostępne. A dzisiaj mamy pierwszy odcinek, można tak powiedzieć, z moim przyjacielem z dzieciństwa, z Darkiem. Witam serdecznie. Który przyjechał dzisiaj jako pierwszy pomóc nam tutaj przenosić sprzęt, bo już rozpoczął się ten proces. Tak. Ile, Darku, zrobiliśmy kilometrów? Liczyliśmy 50 metrów w jedną, 50 w drugą. Plus schody. Plus schody. Plus schody, więc Tak. jest Także niezły wyczyn. z 5 kilometrów to chyba No lekko. to lekko tak zrobiliśmy. Także jeżeli ktoś ma ochotę zrzucić parę kilogramów, to oczywiście u nas jest taka możliwość. Że nie wiedziałem, na to się porywam, ale warto było. Warto było, polecam. No, Darek się tak dzisiaj odezwał znienacka i mówi, żeby podjechał. I ja mówię, akurat będziemy dzisiaj przenosić, więc mówi, no to fajnie, super tego i było co robić. kalorie i sypie. Nie? Także nie wiem, czy ten podźwięk tutaj będzie słychać, bo mam co prawda mikrofony, ale pomieszczenie jest ogólnie jeszcze mimo wszystko puste, mimo że tu po prawej i lewej stronie stoi już dość dużo sprzętu przeniesionego. Tak, to wszystko dzisiaj. Tak, to wszystko dzisiaj, a to jest ułamek tego, jeszcze trzeba regały przynieść. Regały też zrobić częściowo, bo przecież te, które mam, to one się gdzieś tutaj na pewno zaaklimatyzują, ale to wszystko jest mało, nie? No jest to ogrom pracy. Ogrom pracy, ale ogrom pracy też już za nami. No, podziw jest, bo byłem tu ostatnio, jak wszystko jeszcze kulało tutaj. Tak. Kulał wiatr, wszystko, ale widzę dziś to, że już jest, widać postępy w pracy. No i przede wszystkim jutro będziemy kręcić tutaj, bo moje skarby przyjadą, pierwszy odcinek, bo postanowiłem, że zaczniemy dom trochę wietrzyć już z tego sprzętu, bo tam przecież też dużo go stoi, a że muzeum już górę tutaj mamy gotową, podłoga wyschła i co prawda elektryk przyjdzie, myślę, gdzieś za jakiś tydzień i zacznie montować tutaj gniazdka, więc muszę jeszcze zorganizować, przedłużać, żeby ten sprzęt podłączyć. No to jutro będzie tutaj nasz pierwszy odcinek nakręcony w muzeum, więc jestem bardzo, bardzo dumny, a z Darkiem dzisiaj robimy takie przygotowania, bo chcieliśmy pomówić o czymś innym, nie o tym, co tu stoi z tyłu, bo to będzie na jutro, ale o tym, co Darek przywiózł, bo przyjechał Także też, będziemy go dzisiaj reanimować. przyjechał do pana doktora. Tak, będziemy montować mu pasek, ze względu na to, że pochodził chwilę i no niestety odmówił posłuszeństwa. Współpracy i niestety Normalne. prawdopodobnie paski. Ale zobaczcie, to jest przepiękny Akai, naprawdę piękny, bo Akai jest w ogóle rzadkością, bo Sanyo, Osony trafiają się. Akaje są rzadkimi modelami, które można kupić. To jest oczywiście już z późniejszych czasów, ale ten piękny napis i ten tutaj wychromowana listwa. Troszkę chromu, nie? Jak widać. Tak. Jest to naprawdę bardzo ładne i sprzęt przede wszystkim jest sprawny. Z wyjątkiem tego paska, który... Tak, trochę trzeszczy. Dostał nową antenę. To już na tyle byłem sprytny, że potrafiłem to założyć. Zainstalowałeś? Tak. A jaka zaporowa cena była, nie? No w szoku byłem. W szoku byłeś, nie? Jak mi gościu powiedział, że 10 zł. 10 zł. I za 10 zł można... Zdziwiłem się, że... Bo Darek właśnie lubi tak zwane jamniki, czyli małe odmiany tych boomboxów i trzeba przyznać, że naprawdę to jest ogromna frajda ratować ten sprzęt, nie? Przyjść do domu za 10 zł. Przecież kiedyś kosztowało to, powiedzmy... Krocie nie stać było prawie nikogo tutaj. $100, $200 w Peweksie i tak dalej.
to można było popatrzeć tylko Mhm. na to przez szybę Peweksu, bo no, jako młodzi ludzie nie mieliśmy ani tych możliwości, ani tych pieniędzy, żeby sobie to kupić, a dzisiaj za jedyne 10 zł możemy to uratować. Nawet nie miałeś możliwości zobaczenia, że coś takiego jest. Tak, Nie? bardzo wiele sprzętów, no nasz Peweks Katalog? nie oferował zbyt Nie. szerokiej gamy. Dokładnie. No, a tu przyniosłem też, żeby pokazać, porównać. No wiadomo, może ktoś powiedzieć, przecież to nie te lata. Oczywiście, że nie, ale to były nasze lata. Nie? Dokładnie. Na tym sprzęcie nagrywaliśmy muzykę, słuchaliśmy muzyki. Dzisiaj to się wydaje nieprawdopodobne, że tak mały sprzęt z takim małym głośniczkiem Ja nie miałem dawał nam tyle pierwszego- frajdy. Coś podobnego, Kapral to się nazywał. Miałem jako pierwszy magnetofon, miałem Kaprala. Kaprala, nie? A Kaprala. kapral to jest bez urazy do jakiegokolwiek kaprala, nie? Ale to był chyba najbrzydszy magnetofon. Ale cieszyłem się jak... No, on miał taki tutaj wystający ten Tak. głośnik do góry, nie? On Ale wyglądał trochę jak but. też taki leżący. Tak, on trochę jak Mhm. but wyglądał, nie? Bo miał Tak, tutaj taki... troszeczkę wystawał tu przy tym. Tak, i był większy. Tak, większy. Od Mhm. tego. I miał taki kolor też wojskowy trochę, nie? Albo czarny, Czarny albo... był, wojskowy też był. I wojskowy. Też był wojskowy, I tak. może z tej z kuli tego koloru nazwali go kapralem. Być może tak. No taki wojskowy miałem był. czarnego. Pamiętam w Głogowie kupiony. W Głogowie aż. W Głogowie, tam byliśmy na odwiedzinach, urodziny i... W sklepie był normalnie na W półce? sklepie, tak. I akurat świeżo ojciec kuzynki mojej kupił im. I ja tak patrzę i zazdrość. A No tata, tak. tata wstał i mówi, idę. O, Poszedł i przyszedł z kapralem. kurde, to były aż 2 na sklepie. To też To- jest to był coś... już sukces. No, bo też się trafiało tak, że przychodziła No. jedna. Tak. Pamiętam jak się puszczało. Słuchawkę później z telefonem dokładało do kaprala. Puszczało się na przykład piosenki do znajomych, nie? Czy do dziewczyn, do znajomych naszych wspólnych, nie będę mówił tu nazwisk. No tak, A tata tak. wysłuchał, mówi, rachunek idzie, nie, leci, pieniądze No, uciekają, a ja całe- bo kiedyś za słuchawka, wiesz, No. do tego i mówię, a jeszcze coś takiego mam, jeszcze coś takiego. Nie? No, bo posiadanie muzyki było czymś wyjątkowym. Tak, To nie czekało było się tak, na że trójkę, każdy miał muzykę. nie, czekało się na trójkę, nie? No. Na listę przebojów. I jeżeli było w całości, bo przecież całości. utwory też nie były w całości na liście przebojów trójki, To trzeba było, tylko te jak najważniejsze któryś nie był w całości, cyk, zmazało się, czas No. znowu tam było nagrać, nie? Tak. Także Tak. nie było coś takiego, że No ale zobaczcie, prostu kiedyś masz. się płaciło za rozmowy telefoniczne tak, przez telefon stacjonarny. Dla wielu osób dzisiaj niesamowitego. coś niesamowitego. Nie Jeszcze była tarcza kręcona. Co dzisiejsza młodzież, widziałem kiedyś taki filmik jakiś, Nie potrafiła. że nie potrafili wybrać numeru skręconej tarczy, nie? Ja widziałem filmik, jak do Walkmana nie wiedzieli, jak włożyć Kasetę. kasetę, co z tym No. robić, nie? No. A tutaj jak do kogoś zadzwoniłeś, to jeszcze i tak miałeś fartowni, bo miałeś telefon. My czekaliśmy na telefon, pamiętam, 13 lat. Taki był okres oczekiwania. Więc te osoby, które się denerwują, że im kartę SIM uruchomiono po 3 minutach, Dokładnie. to mogą sobie to przeliczyć na te 13 lat oczekiwania na telefon. Potem dzwonić do kogoś, kto też musi mieć telefon, a to też Mhm. wśród naszych znajomych, nie wiem, czy 5 osób może miało? No miałem to szczęście, że akurat miałem w klatce. Byłeś jedyny? Nie, jeszcze był sąsiad tam, milicjant. A, milicjant. No milicjant Więc to mógł się mieć, nie bo dziwię, miał że układ. miał. No i miał. Też ja. No, u nas na ulicy chyba były też 2 osoby. My Mhm. po 13 latach dostaliśmy ten telefon. No i to wtedy dzwonisz, podkładasz słuchawkę Tak, słuchawkę pod głośnik kaprala. i spójrz, co mi się udało nagrać. Nie? No, co się udało. Czyli Co sukces. się udało. Mhm. Nie? Później Czyli- już weszła era Radia Luksemburg, Tak, tak. nie? Ale to już był luksus. to już był luksus, nie? Gdzieś tam do jakiegoś miasta, nie pamiętam już do jakiego, z kolegą naszym wspólnym, pojechaliśmy, bo ktoś tam nagrał kasetę. Ponoć złapał piękny sygnał, nie? Mhm. Radia Luksemburg, bez cięć, bez niczego. To był rarytas, nie? A to nie była ta kaseta, co ja mam do dzisiaj? Być może. Z bo- Tomkiem? Tak. Ja z Tomkiem byłem, ale nie pamiętam w jakiej miejscowości, nie? On coś mówił o jakiejś kuzynce, pamiętam, że... No gdzieś tam miał. I tam chyba jakiegoś kumpla ta kuzynka poleciła i on właśnie miał
No, a tą Bardzo kasetę luksusowe. mam do Nie dzisiaj. wiedziałem. I jeżeli chcesz, to mogę ci ją oczywiście Bardzo chętnie. Może sprezentować, bo mam ją zrobioną w kopii. Ona była tyle Oczywiście. razy przegrywana, że już na pewno nie brzmi jak oryginał. Ten pierwszy, który żeśmy Tak, zdobyli. ale ja mam oryginał. Ach, Ja ty mam masz ten oryginał. pierwszy oryginał. Mam i z tego oryginału zrobiłem chyba ze 2 kopie A to nie wiedziałem. i nawet cyfrową kopię zrobiłem tej kasety, bo ona dla mnie bardzo dużo znaczy z tej przyczyny, że po prostu A to gdzieś podwójnie. Warto nasza było się historia. napracować. Warto było się nachodzić po tych schodach. Jak się No. dowiedziałem, że masz tą Mam. kasetę. Ile to już lat ona? Ile to lat? 30 parę, z 35? Chyba więcej. To Więcej? były za komuny. To na pewno, nie? Za komuny to to już mamy byłem 35 teraz praktycznie. Specjalnie po tą kasetę by było nagrane. Komu by się dzisiaj chciało, żeby kilka piosenek na kasecie jakieś i lecieć gdzieś tam do jakiegoś wolnego miasta, a to trzeba było jeszcze się starać. Autobus, pociąg. Tak, jakieś tak, przesiadki. przesiadki, Nie było no. tego jak teraz, nie? No, Tykniesz w internet i wiesz połączenie, Masz. nie? A No. musiałeś w ciemno jechać, nie? no. I tą kasetę wielokrotnie ona była odsłuchiwana i nawet wiesz, kiedyś miałem taki przypadek i to autentycznie do dzisiaj tak pozostało. Ona leżała na jakimś stoliku i ja lutowałem coś w jakimś magnetofonie naprawiałem i odłożyłem lutownicę, a to jeszcze była taka kolba. Na kasetę. Odłożyłem tak na to pudełko. To jest Maxelka XL2 i wytopiło, kaseta ocalała, zdążyłem tą lutownicę zabrać, ale mam wypaloną taką od kolby. Aha. Sam nośnik przetrwał. To jest Sam nośnik przetrwał, to tylko jest budowa. pudełko się całe stopiło. Aha. I to do dzisiaj ona w tym pudełku leży, bo wiem, że to jest ta oryginalna. No, nie wiedziałem, że No. to jest. Także dzisiaj, jak przyjedziesz do domu, będziesz mógł sobie posłuchać na jamniku Tak. tej kasety z Luksemburga, tylko teraz muszę szybko pomyśleć, gdzie ja Tak. ją mam. Taki właśnie na stoliku nocnym moim jamniczek. Tak. Sprawny całkowicie. No. Szarpa akurat. Szarpa. No ten To szarp, wszystko ładnie tego co ostatnio kupiłeś. Tego ostatnio. Piękny. Tego samego, co To był chyba zauważyłeś. QT27. 27. Tak. Piękny, w kolorze takim lekko w brązowy brązowy. wchodzące Tak. i też z chromem. Mhm. Naprawdę Najładniejsze, śliczny. jeżeli chrom, te już tutaj nie mają, nie? Tak. Tego chromu, guziki, wszystko plastik. Troszeczkę na łatwiznę, ale te pierwsze właśnie starali się. Nie? No. Chciało się jeszcze. No tutaj mamy, Wyszło wy tego tak. nie widzicie, też stoi dość dużo boomboxów i też właśnie chromowanych. I to jest właśnie fajne, że wtedy te klawisze były świecące, obramowania głośników były chromowane. To dodawało takiego fajnego smaczku tym boomboxom i Coś pięknego. dzisiaj już tego nie ma, nie? No. Ja na długo zapomniałem w sumie na sprzęcie. Mam swoją wieżę, nie? Mam Sony, nie? Na niej chętnie słucham, ale tak troszeczkę mnie zaraziłeś, szczerze mówiąc, nie? Z powrotem, jak gdyby wtórne zarażenie, nie? Także jak coś, to będę u kolejnej małżonki na czarnej liście, Oj. bo wiele osób mówi, że nie jesteśmy zbyt popularni wśród małżonek, bo Oj. zbyt dużo mężów się zaraża od nas tą starą pasją do tego sprzętu i potem nagle okazuje się, że w całym mieszkaniu ciężko wygospodarować metr kwadratowy dla siebie, żeby postawić bo sprzęt. może małżonka będzie to oglądać, więc, A nie wiadomo. Różnie może być. więc raczej przed... No, dlatego zobaczcie, ile frajdy jest właśnie ze zbierania tych sprzętów. To jest troszeczkę, wiesz, tęsknota, nie? Za czymś. Za tamtymi czasami. Byliśmy młodzi, byliśmy sprawni, No, byliśmy zdrowi, nie? No. Nie mieliśmy kłopotów, nie? Kłopoty to mieli rodzice, a wiadomo, Tak. że my nie mieliśmy, nie? I człowiek gdzieś podświadomie tęskni za tymi latami, nie? no. Kiedyś pamiętam, że graliście dlatego- na dachu bloku, graliście w tenisa. No zdarzało się, No, nie? to absurdalne Zdarzało rzeczy. się na 4. piętro piłkę wkopnąć No. tylko po to, żeby mieć pretekst, żeby wejść na dach, nie? Na No. 4. piętro. No. No i fajnie było I zobacz, nikt nie odebrał pograć w praw piłkę. rodzicielskich rodzicom, którzy na to pozwalali, przecież nikt nie wiedział, gdzie my Nie. w ogóle jesteśmy. Aż sąsiad się zorientował, że cichaczu wchodziliśmy obok w klatce, był włas taki, nie? Mm.
i później nam zamknął na kłódkę. Nie? Już nie szło w tenisa grać na bloku. Ale to były po prostu fajne Tak. czasy. Nie? Niby komuna, wiadomo, nic nie było, człowiek za dużo rzeczami Ale- tęsknił, ale dzieciństwo mieliśmy fajne. Ale Nie ma co młodość ukrywać. jednak rządzi się innymi prawami. Nie? Dziś próbujemy pouczać tam nasze dzieciaki, czy tam młodych, nie? Ale sami nie byliśmy lepsi. Nie, ale dzisiaj wiesz, za coś takiego to, no, Tak, to, to- już rodzice pewnie ponoszą konsekwencje, No. a my jeździliśmy ciągle rowerami, poobdzierane kolana, łokcie. Kto dziś ma łokcie pogdzie? No, Widziałeś no. dzieciaki, żeby dzisiaj ze strupami chodziły? Nie. A my się chwalili, niektórzy, Tak. kto miał większy strup, nie? Tak. Pamiętam jak tymi komarkami, pamiętasz Simpsonami, tak. zasuwało się gdzieś tam. Nie, Komarek jeszcze miał te biegi w przewrócił kierownicy. się jeszcze, pamiętam niedawno wspominałem, jak tą WS-ką, nie? No. Za torami, nie? Tak. Się jechało poparzone, nie? Całe od tej rury wydechowej. Nogi. I To czy dziś- ktokolwiek z rodziców Ale- nas się kiedyś zapytał, co ci się stało? Młodzież dzisiaj Nie. inne marzenia. Nie rozumiem czasami, No, ale być może nasi rodzice nie rozumieli nas. nie? Nas też możliwe, chociaż mój tata, pamiętam, kiedyś powiedział, to by się marzy samochód, ja miałem rower. Nie miałem rower. to prawda. No i tak było faktycznie, nie? Patrzę na temperaturę tutaj, bo mamy 11 stopni i 60% wilgotności, bo przyniosłem tutaj specjalnie, żeby sprawdzić, Nadaje się to do... czy się nadaje już, Zagrzewanie. ogrzewanie mamy tutaj w tej chwili jest wyłączone, bo trochę hałasuje, dogrzewamy, ale ważna jest wilgotność. Jeżeli chodzi o temperaturę, sprzęt i będzie tak cierpiał, jeżeli będziemy mieli tu 15 stopni, to się nic wielkiego nie wydarzy, tylko żeby nie było wilgotno, bo to by było bardzo źle. No ale i tak któregoś dnia musieliśmy to zacząć nosić i tak trzeba było ten proces rozpocząć, więc Trafiło na mnie, tak, ale trafione. nie żałuję. No, Jako ja jeden myślę, z że pierwszych- dzisiaj Jako jeden z pierwszych. tak, to będzie taki bardzo Tak. film kultowy, można powiedzieć, Tak. bo stare wspominki w pierwszym dniu muzeum. Siedzimy w górnej części. Tak, w górnej części jesteśmy tutaj, na samej górze, można powiedzieć, bo już wyżej nie idzie. Wyżej nie. Za nami jest duże pomieszczenie, którego tutaj oczywiście zasłoniliśmy z dwóch przyczyn, bo tutaj na tym stole mam zamiar robić teraz zdjęcia, bo przede wszystkim musimy pofotografować to, czego nie ma jeszcze na stronie. Więc cała praca przed nami, żeby jeszcze to pofotografować, posprawdzać. Sprzęt musi być poczyszczony, bo jest też przykurzony, bo jednak długo stał. Dzisiaj będą też paczki od Pawła z Kanady. Tutaj stoi paczka, także też zajrzymy, kto dostanie u nas azyl. My Niedawno kiedyś jeździliśmy właśnie- na azyl do Kanady, a teraz Tak. Niedawno sprzęt- właśnie też oglądałem ten katalog w internecie i zapewniam słuchaczy, że to jest ułamek. To jest ułamek. To, co dziś zobaczyłem, to jest... w każdej wolnej chwili możesz przyjechać, jest co Zapadło nosić. to, jak nie wiedziałem bić, ale zresztą moją reakcję, nie? Jak zobaczyłem, ile tego jeszcze jest przed nami do No, noszenia. ile nie? bomboksów. Ile bomboksów, ja tak myślę. Te właśnie- akurat się dobrze nosi. Nie? Tak, no bo mają rączki, Mają weźmiemy rączkę, sobie można dwa. chodzić. Z i tymi można sobie wieżami, chodzić. co tu stoją No, właśnie, to to już jest- troszeczkę był. No. No. Ale tak myślę, że chyba bomboksy będą właśnie tu u góry. Tak myślę, że tak może się wydarzyć. No któryś nocka jeszcze będzie nieprzespana, żebyś ty jeszcze wszystko ogarnął. No, nawet myślami. Logistycznie, gdzie co poustawiać. Dlatego też chciałem już przynieść tutaj i postawić, bo wtedy człowiek jakby wizualnie zaczyna sobie to mniej więcej trochę wyobrażać, nie? I chciałbym takie jedno pomieszczenie zrobić typowo z bomboksami, nie? Takie, żeby było wszystkie te bomboksy razem i ta góra prawdopodobnie będzie musiała im tutaj w jakiś sposób wystarczyć, ale no, będą stały wszędzie i pewnie na tych belkach Także jeżeli nawet ustawiam, bo takie ładne, duże bomboksy to mogą stać u góry. że przyszli goście, to ja mówię z góry, musicie wziąć kanapki, bo tak szybko nie wyjdziecie. Tu się nie da wyjść szybko stąd. Dlatego będziemy szykować jedno pomieszczenie, gdzie będzie można usiąść i coś Dokładnie, chyba przekąsić. coś będzie, przerwę zrobić. Tak, tak. Bo będzie co oglądać. No, jest tego dużo. Cieszę się, że ten sprzęt odpaliłem, przetrwał i tutaj też Przemek budowniczy, jutro też zresztą go pozdrowię, bo
jedno z urządzeń, czy z potrzebnych nam tutaj rzeczy, które Przemek zrobił, to jest stojak właśnie do tego radia. Czyli 3 deseczki, ładnie docięte i połączone razem, bo Przemek też kiedyś takie radio miał. Przemek, który robi kolumny, także o nim dokładnie mówimy. I sobie zrobił i zrobił mi. Mówi, masz takie samo radio, to zrobię też tobie, jak będę wycinał. I stąd jutro będzie można ładnie program tutaj zrobić, pokazując, jak pięknie to radio wygląda. A widziałem dzisiaj właśnie. Tak, jak pięknie świeci, nie? Przed przyniesieniem go tutaj Romek włączył go. Pięknie zaświecił. Całe to jest pięknie oświetlone, nie? Skale, wszystkie. No, coś niesamowitego. Kiedyś naprawdę robili piękne rzeczy. Piękne. Dla oka, nie tylko dla ucha, ale też. No, nie? Musiało się podobać, żeby ktoś poszedł i kupił, bo jak byłoby nieładne, brzydkie, no to by się nie sprzedało, bo mi się wydaje, że kiedyś ludzie... Nie tylko efekt akustyczny się widać wtedy liczył, nie? Ale też wizualny. Nie? Jednak często był to eksponowany element wyposażenia domu, nie? Tak, bo to było kiedyś bardzo drogie i to nie tylko u nas. Wchodził i coś takiego stało, no to mogłeś ominąć wszystko, nie? No. Tak troszkę omieć wzrokiem, ale sprzęt. No, ja pamiętam, że byłem mały wtedy. Nie wiem, ile mogłem mieć lat, może około 10. I byliśmy z moim tatą świętej pamięci u jego brata. A jego małżonka, ze względu na posiadanie obywatelstwa zachodniego, przywiozła sobie magnetofon Sharpa, pamiętam. I on stał pod telewizorem na takiej półeczce. Ja jako dziecko usiadłem naprzeciwko niego, rodzice, czy tam mamy chyba, nie wiem, nie było wtedy z nami, tata rozmawiał z wujem tam i tak dalej, a ja tylko siedziałem i patrzyłem. Nie? Tak. I to mi wystarczyło. Nie musiał grać, zresztą nikt mi nie pozwoli go nawet włączyć, nie? Ja usiadłem tylko i na niego patrzyłem. Wypalał ci się w szatkówkach oczu. Tak. I myślałem, co trzeba zrobić, żeby posiadać tak piękne urządzenie. To był jakiś nawet taki niewysoki model Sharpa, bo pamiętam tu coś jakiś 4.7, coś z tych niższych, no ale co tu opowiadać, no on był tak piękny w tamtych czasach, że... A to były szare czasy, niestety. Tak, szare na pewno. Efekt robił nawet jakaś tam naklejka, nie? Na słoik. Nie? Naklejka albo opakowanie z kasety z Peweksu kupionej. Też. Nie? I delikatnie otworzyć. Gdzieś tam był jeszcze papier, pamiętam, kredowy, to żeśmy takimi rzeczami wymieniali, nie? No, tak. Gdzieś jest wszystko, nie ma co zbierać. Ja na przykład zbierałem puszki. No. Napojów, nie? Od piwa. Pamiętasz, ile tego miałem, nie? No, całą szafę. Tak. Najgorzej było, jak ktoś z kolegą jakby przychodził, puknął, nie? Miałem co zbierać i do widzenia na razie. Dzisiaj dla ludzi, którzy tego nie przeżyli, nie? Jak komuś opowiedzieć teraz, że puszki zbierałem. No, to jakiś absurd. Tak. Inny kolega miał całą słomianki wtedy królowały, nie? Słomianki? Słomianki takie i na tych słomiankach były przyklejone paczki po papierosach. Tak, dokładnie. Marlboro, Camel, nie? Coś takiego. Puste oczywiście. Bo kogo było stać na kupienie paczki Marlboro? A robiło się też tak, że paczka Marlboro, całe opakowanie, nie? Wkładało się, pamiętam, zwykłe papieroski, na przykład na imprezę. Na imprezę się szło, nie? Mocne, ekstra mocne w środku, a tu Marlboro. Gdzieś wyciągało się Marlborasy. Nie, oczywiście w środku były. Ale to ktoś też kiedyś opowiadał, że do puszki z coli nalewało się orężady i też się szło i się piło niby Coca-Cola, a w środku orężada. Słuchajcie, to są zwariowane to były czasy. To było coś. Mamy przynajmniej wspomnienia. Ale mamy wspomnienia, że się czegoś pragnęło, czegoś się chciało, nie? Spotykamy, to zawsze jest o czym rozmawiać. No. Zawsze, nie? No. A też przyszłość troszeczkę nieciekawa, o czym będzie młodzież rozmawiać. Nie Ja grałem, przyszedłem, grałem, widziałem w nowym telefonie, nie? Tak. Nie wiem. Ale ja uważam, że być może ta tęsknota wtedy była wielka, ale dawała też nam ogromną motywację, bo jeżeli spojrzeć, jak Polska, jakby nie patrzeć w 30 lat, daleko się posunęła od czasu, jak upadł mur, przez to, że my Polacy bardzo chcieliśmy tego. Tęskniliśmy za samochodami, chcieliśmy mieć prawdziwe samochody, domy, sprzęt, telewizory, to wszystko
to była motywacja do pracy. No właśnie. A dzisiaj, no co, dla młodzieży to jest taką Właśnie prawdziwą motywacją do pracy, bo nie wiem. Marzenia są jak gdyby takim kołem napędowym, Tak, nie? tak. Do działania. No, chcieliśmy Jak się mieć nie dzieci, ma marzeń, nie? no to stagnacja i siedzisz. No, nie? a dzisiaj, no co, chcesz mieć co roku nowy, chyba że co roku nowego smartfona, nie? No. I to Ja jest w ogóle twój... nie rozróżniam nic. Ja modelu też od jakoś modelu. nie gonię za tym, bo to Wiem, że kiedyś było, no, jest z klapką, no to już No, rozumiem, ale tak. w tej chwili wszystkie są takie same, samo nie? wygląda, ewentualnie dłużej bateria Przez pierwszy tydzień, przez pierwszy tydzień. a potem i tak wszystko lipa. Obiecanki, cacanki. No. Także widzicie, takie wspomnienie mamy. Ja na pewno jestem w stanie sobie wyobrazić, że bardzo wiele osób, które są w naszym wieku, mają bardzo podobne. Mhm. I kiedyś, jak już tutaj będziemy mieli otwarcie tego muzeum, mam nadzieję, że wiele osób przyjedzie i będziemy mogli sobie wspólnie to wszystko powspominać, bo to będzie coś fajnego. Tego będziemy dzisiaj robić. Tego oczywiście do polskiego jakiegoś odcinka przygotuję, bo przecież musi być też miejsce na polskie sprzęty tutaj. A teraz otworzymy i zajrzymy do tej paczki, bo jest ogromna. Sam jesteś ciekaw. No właśnie, pisze CD razy 2. Zawsze to widzę w necie. Kable, otwierasz, kasety, tak. na żywo. A dzisiaj na żywo. Co to tutaj przyszło? No, ale powiem ci, że naprawdę mnie to trochę bawi, że dzisiaj te sprzęty docierają do nas, do Polski, z Kanady. I ja to nazywam trochę, no właśnie, że dostają azyl tutaj, nie? Taki polityczny, bo inaczej pewnie zostałyby wyrzucone. Chyba tam jeszcze nie dojrzeli do tego, wiesz? Może tak właśnie być, No. że oni Na nadal zachodzie, nie... mieli tego dużo. Tak, i chyba nie mają takiego Chyba sentymentu. nie mają, no. Może odsunę to. No. Odsuniemy, żeby było gdzie może coś odstawiać, pokazać. Akaj na razie tutaj. I zobaczymy. O! Numer 1 mamy nową kasetę Fujifilm zapakowana. 120, 6 godzin. VHS. Ja chcę jeden taki odcinek, może nie wiem, z otwarcia VHS. muzeum albo z czegoś nagrać też potem na VHS-ie, wiesz, na pamiątkę, Aha. Żeby było. żeby było coś takiego vintażowego też. Piękne wydanie. Kable. Oczywiście Paweł i tu mamy Sony. Jest i kaseta. Tak, jest i kaseta stara kaseta Tak. Później już i dużo kabli. przezroczystych. I dużo kabli będą potrzebne. Teraz już się zaczyna robić z tymi kablami gorąco, bo to już nadchodzi ten czas pomału. Piękny jakiś pilot, ale pewnie programowalny, więc nie wiem, czy znajdę w necie informacje, jak go programować, bo tu jest Watch TV, coś Może być tego. ciężko. Ale ma też, jak sam mówiłeś, zrywałeś z jednego z jamników folię Z Grundika. z Grundika, a tu też mamy jeszcze folię. Dokładnie. Także Dziś jest nowy. zrywałem właśnie z jamnika Grundik folijki. Nie wiem, z czego to wypadło, ale coś takiego tu było. Może się znajdzie. O, piękne kable. Złote końcówki. Tak. No ja powiem wam, to musi być kraj, Tak. nie? Porządne, mocne. Tak, grube, gdzie wyrzuca się codziennie tyle kabli. Pomyśl sobie, u nas to kosztuje kupę pieniędzy, nie? Tak. A tam ktoś regularnie, po prostu ludzie wyrzucają te kable. Albo I- chodzą słomiarze i po prostu obcinają. Widziałem też. Zostawiają sprzęt i obcinają kabel. DVC, kasetka Również, do kamery, również zapakowana. nowa. Również folii. XL2 kaseta. Ostatnio na jednej były ciekawe nagrania właśnie z Kanady, więc zawsze sprawdzam, co jest nagrane, bo mówię, może być coś naprawdę fajnego. Niedawno też taką nabyłem sobie. Słuchajcie, co to jest? O tym nic nie wiem. Nie wiem, co to takiego jest. 2 kanały. Paweł
przysłał coś, co Professional Microphone System. To jest do mikrofonu. Czyli coś, co... Jakiś wzmacniacz, co? Tak, że tu można podpiąć mikrofon i najprawdopodobniej to jest wzmacniacz mikrofonowy. Ma dwa kanały tutaj. Kanał pierwszy, kanał drugi, głośność. Antena co prawda, kurczę, nie przetrwała, ale to da się zrobić. I na dwa mikrofony będzie można prowadzić imprezę. Chyba będę miał taką. To bardzo dobra. Będę miał chyba taką. To bardzo dobra wiadomość. I tutaj mamy coś wielkiego. To jest coś wielkiego. O rety. Spróbujmy to odwinąć jakoś. Cóż to takiego jest? Laserdysk. Pionier LD 850D. Laserdysk. Piękny. Zaraz zobaczymy, czy ma Ciężki? stronę A i B. Tak. Ciężki jest, ale chyba nie. Skan, przeszukiwanie, coś, ale chyba strony A, B nie odwraca. Sprawdzimy napięcie od razu, bo to mnie najbardziej zawsze interesuje. Ma 220 V, bo jeden miał. Ale ten zdaje się ma... Nie, ma, patrz. Ale fart będzie miał 220 V. Przełącznik, to wreszcie. Czyli dzisiaj zabierzemy go zresztą od razu do domu, bo trzeba będzie go obejrzeć. CD wideo, laserdysk. Piękny. Piękny. Kurde, piękny. Jestem ciekaw. Zobacz. On się uchyla tutaj klapka. Całość chyba wychodzi. Cała tacka wyjeżdża z uchylaną klapką. No kurde, piękna. Będzie Piękne urządzenie. wizualnie. To może postawimy tu. Piękne urządzenie. Jak taka duża taca wyjedzie. No, to jest co zrobić. Może będzie miał też pal, bo jeżeli ma nasze napięcie, może będzie nie tylko NTSC, ale i pal. I tu dotarło, słuchajcie, tu mamy Tascam. To jest DAT. Ale potężny sprzęt. DA30. Niestety ze zbitą szybką i też gdzieś musiał lecieć, uderzyć, bo jeden i drugi, bo już jednego Tascama mam, Rafał go naprawił. Wielkie dzięki, Rafał, za tamtego. Ale... No tu mamy problem, bo mamy zbitą szybkę i też jest wgnieciony. No pierunem, ale jaka blacha. Gruba blacha, żeby to było zgięte. No. Musiał dostać nieźle. Dostać musiał strzała i to nie wąskiego. Ale potężny sprzęt. Tak, tu mamy wyjścia. Input, output. Tak jest, mamy. A napięcie, on ma co prawda 120 V, ale wydaje mi się, bo w tamtym udało się Rafałowi zmienić na 220, więc przypuszczam, że i w tym uda się to zrobić. Obudowa, no niestety tu stłuczona, szybka, ale wiem, że Piotrek ma, także pozdrawiam Piotrka, bo ma na pewno taką szybkę, więc uda mi się go uratować. I patrzę tutaj, co tu pisze. W dolarach $199 jest cena jeszcze tutaj. Tylko nie wiem, czy DA30 MK2. Tylko nie wiem, czy to była cena nowego, czy używanego, bo tutaj też coś jest. Tascam Professional. Mi się wydaje, że może to była cena używanego, bo raczej chyba za $200 to chyba nie naklejaliby tutaj. No nie? tak, Mi się tak wydaje, z przodu. Z przodu raczej, nie? To mi się też wydaje mało prawdopodobne. No, ale ktoś wyrzucił
potłuk. No ale my prawdopodobnie uda nam się go uratować. są i anteny. I też mamy anteny, bo prosiłem Pawła teraz o to, aby sprawdzał Końcówkę. a tu mamy monofoniczny wyjście, Przejście, nie? przejściówka. Te przejściówki to zaraz wezmę do domu, bo one są zawsze potrzebne. Tego rodzaju różne przejściówki muszę to trzymać razem. Ta antena się na pewno przyda, bo anteny niestety bardzo często w jamnikach i boomboxach są No połamane. jest przykład tutaj, nie? W tym. Nie? Tak. Już jest złamana. No, tu jest złamana i Kolejna. być może któraś z nich się tutaj nada. Także No, ta jest dziękujemy Ta serdecznie. jest dosyć spora. Patrz, nie? Ta No, tutaj. ta jest gruba, to musiała być z jakiegoś albo telewizor może, albo radio No. jakieś. Spore. Tak. I sprawna. Także bardzo fajnie. Nie wiem, od czego jest ta kulka, bo ona tak wygląda, jakby to było na coś nakręcane. Nóżka albo coś. Jakaś kulka tutaj leży. Trzeba będzie się temu przyjrzeć. Może nie czasem nóżka od tego albo coś? Nie. No, w każdym razie zostawię to na razie w kartonie. Antenkę masz? Stawimy to tu i będziemy sobie pomału zabierzemy się za naprawę Akaja i przetestujemy. Oczywiście poleży on chwilę w ciepłym. Przetestujemy laser dyska, bo jeżeli ma nasze Ciekaw napięcie. jeszcze, jak to wygląda. Kurde, to jest mega fajne, bo udało mi się, ostatnio byłem w Niemczech, pozdrawiam tutaj moją córeczkę, która mi też tam bardzo dużo pomogła, kupić bardzo ciekawe tytuły na laser dysku Cynthia. Ile to było? Chyba z pięć płyt, takie Powrót do przyszłości, Terminator, Mad Max, wszystkie 3 części na laser dysku. Po niemiecku? Po niemiecku, no niestety po polsku nie było, bo w Polsce ten format nigdy nie dotarł. Ale w każdym razie Cynthia, dziękuję Ci bardzo, bardzo. Nie? Pozdrawiam Antonię, wnuczkę i oczywiście sprawdzimy, czy to tutaj zadziała. Także dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z naszego muzeum, gdzie tutaj echo się rozchodzi, będzie w miarę dobrze słyszalne. Dziękujemy, że oglądacie nasz kanał, że subskrybujecie i o to Was bardzo prosimy, bo to jest motywacja dla nas, aby te odcinki kręcić. No i przede wszystkim dziękujemy tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, bo jak widzicie, prace trwają, posuwają się, kolejny etap mamy zamknięty, także robimy wszystko, co możliwe, abyśmy się mogli osobiście poznać i abyście mogli przyjechać i ten sprzęt również obejrzeć. Dziękuję Darkowi za pomoc, za te 5 kilometrów, które razem ze mną przeszedłeś. Po prostu mówi się, robimy to, bo warto. Bo warto, właśnie. Robimy to, bo warto. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.